Moi drodzy, widzieliście już na kanale przeróżne modele, chińskich oczywiście marek i w szczególności także modele Chery. W przypadku najnowszych samochodów od Chery jest jeden pewien ciekawy model, a jest nim najnowsze Tiggo 9, który ma być dużym, konkretnym SUV-em, oczywiście z segmentu D i zapierającym dech w piersiach, jeśli chodzi o segment premium. Jakie jest najnowsze Chery Tiggo? Zapraszam do materiału, w którym porozmawiamy sobie o tym pięknym, zielonym pięknisiu. Ale jeśli Ty, drogi widzu, uwielbiasz nowości ze świata motoryzacji, najnowsze samochody oraz pojazdy także z Chin, nie zapomnij zasubskrybować kanału Motookiem, bo to dzięki Tobie my się rozwijamy i pokazujemy Wam nawet w takich studiach ciekawe, nowoczesne samochody. Dzięki, że jesteś z nami, a my przechodzimy sobie już do materiału o Tiggo 9. W poprzednim materiale widzieliście najtańszego oraz jednego z najmniejszych Chery. Najfajniejszego pod kątem ceny, ale w przypadku tych samochodów i tej marki chińskiej będą dostępne także o wiele bardziej produkty premium. W szczególności ten, który stoi za mną, czyli najnowsze Chery Tiggo 9. Chery wchodzi naprawdę z dużą ofensywą, jeśli chodzi o swoje produkty. Mamy Tiggo 4, mamy Tiggo 7, mamy także Tiggo 8 oraz co najważniejsze, teraz najnowszy produkt premium, który ma naprawdę zagrozić z koncernów europejskich, czyli właśnie Tiggo 9 i to w wersji zwanej Super Hybrid. Hybryda typu plug-in i to naprawdę bardzo mocno zaawansowana, tego 7 miejsc na pokładzie. Zaciekawiłem Was? No właśnie, to porozmawiajmy sobie trochę o designie, jakim jest faktycznie nowe Tiggo 9. Tiggo 9 to naprawdę potężny samochód, 4,8 metra. Dodatkowo platforma T2X, wspólna oczywiście z innymi produktami z całej tej grupy Chery, na przykład najbardziej zbliżonym do tego samochodu jest jednak Omoda 9. Dużych rozmiarów oraz co najważniejsze z ciekawą paletą kolorystyczną. Dostępne mamy tutaj aż 5 kolorów, z czego ten kolor, który mamy na samochodzie testowym, jest naprawdę prześliczny. Zwany jest Aurora Green, który ma niesamowitą głębię i widać także tutaj bardzo dużą jakość wykonania, bo Chińczycy uczą się dosłownie z miesiąca na miesiąc kolejnych lepszych jeszcze etapów wykończenia tego samochodu. W przypadku tego auta mamy też dostępne kolory matowe, mamy także kolory perłowe, więc możemy zagrozić oczywiście segment premium. Teraz zwróćcie uwagę na to, jak wysoko jest poprowadzona linia maski. Kilka dosłownie delikatnych przetłoczeń. Nie mamy tutaj krzyczeć ostrością linii, tylko delikatnymi przetłoczeniami. Z przodu możemy zobaczyć nowoczesne reflektory, które mają wysoką rozdzielczość i nazywają się LED High Performance. Faktycznie wysokiej rozdzielczości światła, co prawda może nie matrycowe, ale naprawdę z dosyć dobrą podobno wiązką. Dodatkowo wkomponowane nowoczesne światła do jazdy dziennej zlokalizowane delikatnie niżej oraz podkreślone to wszystko chromowanymi wstawkami. Duży, a tak naprawdę powiedzmy ogromny grill, który jest charakterystyczny dla Chery, nowoczesne logo oraz także wszystko wykończone za pomocą delikatnych chromów komponujących się także z tą piękną zielenią. Wygląda to naprawdę całkiem ciekawie, sama maska także jest dosyć sporych rozmiarów oraz zobaczcie na to, że w końcu jest to SUV crossover, czyli mamy też dosyć mocno podciągnięty zderzak i ukryte wszystkie systemy związane oczywiście z bezpieczeństwem, których jest tutaj naprawdę sporo, bo mamy aż 25 systemów, które cały czas dbają o nasze bezpieczeństwo. A to nie wszystko w tym aucie. W przypadku tak dużego nadwozia, wykończonego w tak świetny sposób i takim lakierem, warto na pewno to połączyć z luksusowymi kołami, które faktycznie są także dosyć sporej wielkości. 20-calowe obręcze macie standardowo, jeśli chodzi o Tiggo 9 i naprawdę ten wzór może przykuwać mocno wzrok. Bardzo fajnie wykończone oraz zobaczcie, że na środku mamy też taki delikatny kapselek zasłaniający dosłownie wszystkie śruby montażowe. Co ważne, w przypadku tego samochodu mamy to połączone także z europejskimi oponami, co jest ważnym i naprawdę bardzo dobrym elementem w przypadku tego auta, bo mamy tutaj zamontowane fabrycznie Michelin. 245 o profilu 50 oraz faktycznie o rozmiarze 20 cali, co pozwoli także działać w zawieszeniu, które jest tutaj adaptacyjne oraz ma także hydrauliczne odbojniki, działać naprawdę w bardzo przyjemny sposób i dawać także poczucie komfortu, jeśli chodzi właśnie o kierowcę, który tym samochodem będzie jeździł. Ale w przypadku tego auta widać, że Chińczycy naprawdę mocno gonią konkurencję. Oprócz samych kół, które naprawdę świetnie wyglądają, mamy bardzo duże nadwozie, 4,8 metra oraz zobaczcie także na bardzo duży rozstaw osi, dzięki któremu faktycznie Chery było w stanie tutaj zastosować też technologię Super Hybrid. Mamy 2,8 metra rozstawu osi, co pozwoliło także wygospodarować dosyć dużą ilość przestrzeni, w szczególności też na tylnym rzędzie siedzeń.
Tylny rząd siedzeń naprawdę wygodny oraz zobaczcie, jak dużo jest przestrzeni w przypadku Tigo 9. Naprawdę przestrzeni tutaj nie brakuje. Jestem naprawdę wygodnie, komfortowo także posadzony na tych fotelach. Mam dosyć dobrze podparte także kolana oraz co ważne, przestrzeni pomiędzy kolanami a przednim fotelem ustawionym pod okolice 1,80 m jest naprawdę sporo. Mamy też tutaj zastosowany totalnie płaską podłogę, dzięki czemu nawet pasażer na środku będzie miał wygodną i przyjemną pozycję. Przestrzeni tutaj kompletnie nie brakuje, a są także bardzo fajne elementy związane dosłownie z segmentem premium. Mamy możliwość regulacji oparcia, tak żeby położyć sobie oparcie w momencie, kiedy jedziecie na dłuższej trasie oraz dodatkowo możemy sobie także powiększyć delikatnie bagażnik lub także zmniejszyć dosłownie przestrzeń tutaj na nogi. To jest fajnym elementem, bo wszystko to dosłownie sterujecie za pomocą tych dwóch przycisków. Mamy dodatkowo roletki w momencie, kiedy by było za mocne słońce. To wszystko jest wykończone naprawdę ze świetnych materiałów premium, dodatkowo głośniki oraz co ważne skóra jakościowa. I uwaga, tylny rząd siedzeń, skrajne fotele mają możliwość wentylacji, jak i podgrzewania trójstopniowego, którym możemy sobie sterować tutaj na panelu środkowym. Mamy dwa nawiewy oraz dodatkowo pojawił się port USB-C oraz USB-A, więc na pewno prądu tutaj też nie zabraknie. Auto wyposażone w system kamer 540 stopni, bo mamy tutaj zlokalizowane dosłownie kamery praktycznie z każdego możliwego kąta, jeśli chodzi o ten samochód. Dodatkowo mamy elementy chromowane wokół okien i bardzo ładnie narysowaną, bardzo zgrabną, taką przyjemną linię. Mamy zastosowany tutaj system wysuwanych także klamek, które podczas jazdy się chowają po to, żeby zmniejszyć opory powietrza. Prześwit 14,7 cm, dzięki czemu faktycznie możecie skorzystać powiedzmy z delikatnych trybów offroadowych, które występują w tym samochodzie, bo mamy tutaj też napęd na 4 koła zrealizowany za pomocą dwóch silników elektrycznych. Z tyłu faktycznie widać naprawdę bardzo przyjemny design. Zobaczcie, jak to jest przyjemnie, ładnie, gładko zrobione. Mamy bardzo fajnie zastosowany nowoczesny LED bar, który poszerza całą tą bryłę. Mocno wyciemnioną także tylną szybę. Wyciągnięty delikatnie spoiler, dopisek AWD oraz plug-in hybrid, ze względu na to, że faktycznie jest to ta super hybryda. Dolna część zderzaka dosyć mocno podciągnięta, wykończona za pomocą bardzo przyjemnego, matowego dosłownie plastiku i to dosyć dobrze oraz ładnie ze sobą wszystko się komponuje razem z tym nowoczesnym kolorem. Jak z praktycznością? No to zobaczymy. Moi drodzy, elektrycznie otwierana klapa, dynamiczne kierunkowskazy oraz co najważniejsze, praktyczność dla całej rodziny też w segmencie premium tutaj w przypadku tego auta jest. Zobaczcie, jak duży jest bagażnik. 819 litrów pojemności bagażnika i naprawdę ten bagażnik jest wykończony z bardzo fajnych materiałów. Bardzo przyjemna podłoga oraz co ważne, mamy też LEDowe oświetlenie, czy nawet i elektrycznie sterowany tylny rząd, dzięki któremu możemy powiększyć sobie też pojemność bagażnika dosłownie do ponad 2000 litrów pojemności. Czysto w formie elektrycznej. I teraz w tym momencie macie pojemność bagażnika na ponad 2000 litrów. Powiem Wam, że przestrzeni tu nie brakuje. No, jest tutaj miejsce, żeby pooglądać sobie gwiazdy, czy nawet i rozłożyć duży materac. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o praktyczność tego samochodu. Wspomniałem Wam o tym, że jest to 7-osobowa wersja. Tak, jest to 7-osobowa wersja ze względu na to, że w bagażniku mamy ukryty jeszcze dodatkowy rząd siedzeń i w momencie, kiedy faktycznie go sobie rozłożymy, mamy też sympatyczną pojemność bagażnika. Pozostaje nam do dyspozycji 143 litry, które jest naprawdę mocno konkurencyjne względem europejskich samochodów. No właśnie, a jak się siedzi na tym tylnym rzędzie siedzeń? A jak faktycznie z praktycznością tego ostatniego tylnego rzędu siedzeń? Mamy tutaj za pomocą jednego przycisku możliwość łatwego wejścia także do ostatniego rzędu siedzeń. Tak jak widzicie, teraz odbywa się dosłownie taniec. Robi to niemałe wrażenie, ale co najważniejsze, otwór, dzięki któremu mogę wejść na tylny rzęd siedzeń, okazuje się, że jest naprawdę przyjemny. Przestrzeni też tutaj totalnie nie brakuje. Nad głową przestrzeni jest jeszcze naprawdę w zapasie. Co prawda moje kolana są delikatnie wyżej, ale w końcu siedzę także w bagażniku. Że ja jestem tutaj w zupełności bez problemu także w stanie rozprostować nawet nogi, więc z przestrzenią jest całkiem nieźle. Ale pamiętajcie, traktujcie to bardziej jako awaryjne rozwiązanie i najlepiej przewozić tutaj dzieci. Fajnie, że Tigo 9 oferuje wersję 7-osobową, bo zawsze jest to jakiś dodatkowy plus. A co pod maską najnowszego Tigo? Układ zwany Super Hybrid. No właśnie, i moc też nie jest byle jaka, bo macie tutaj 428 koni i jest tutaj układ tak zwanej super hybrydy. Dlaczego super hybrydy? Dlatego, że ma tutaj silnik spalinowy o pojemności 1,5 litra, plus do tego dodatkowo 3 silniki elektryczne. Tak, nie 2, 3. Jeden generator oraz 2 silniki związane także z napędem na 4 koła. Jeden na przedniej osi oraz drugi na tylnej osi. Łącznie daje nam to 428 koni i ten samochód jest w stanie przyspieszyć nawet i 5,4 sekundy do pierwszej setki, a waży okolice 2200 kg. Robi to niemałe piorunujące wrażenie, w szczególności kiedy jest to połączone także z dosyć dużej wielkości akumulatorem. 35 kWh oraz co najważniejsze zasięg na poziomie nawet ponad 140 km w trybie
czysto elektrycznym. Jako że jest to hybryda typu plug-in, to na pewno będziecie skupiać się też na ładowaniu jej w domu, bo w końcu są to też dodatkowe oszczędności, jeśli chodzi o faktycznie paliwo. W momencie, kiedy chcecie naładować wasze Tigo 9, macie tutaj naprawdę sporej wielkości baterię, bo jest tutaj ponad 35 kWh, jeśli chodzi faktycznie o akumulator, który jest umiejscowiony dosłownie w podłodze. W przypadku tego auta mamy też bardzo fajną innowację, czyli mamy tutaj złącze typu CCS, dzięki któremu możecie naładować ten samochód mocą nawet 71 kW, co pozwoli Wam naładować ten samochód dosłownie z identycznych stacji ładowania jak w przypadku szybkich aut elektrycznych i odzyskać energię w ciągu 18 minut. A w momencie, kiedy chcecie skorzystać z Waszego wallboxa w domu, za pomocą złącza Type 2 naładujecie ten samochód z mocą 6,6 kW i będzie to trwało okolice 5,5 godziny. Fajnym elementem, który jest dosyć też innowacyjny w przypadku tego auta, jest możliwość wykorzystania go dosłownie niczym powerbanka, bo mamy tutaj technologię Vehicle to Load i możliwość zasilenia urządzeń zewnętrznych nawet mocą 6,6 kW. Tutaj Chińczycy robią naprawdę niemałe zamieszanie. Ale to nie jest koniec, bo ten samochód ma naprawdę dosyć dużej pojemności bak. Prawie 70 litrów, połączone także z niskim spalaniem, da Wam zasięg na poziomie nawet 1050 km, co faktycznie w przypadku Omody się już sprawdziło, to w przypadku Tigo i Chery będzie dosyć podobnie. Więc układ hybrydowy, który tutaj jest bardzo mocno innowacyjny, ale to opowiem Wam w momencie, kiedy te samochody już praktycznie pojawią się na drogach. A jak wygląda Tigo na przednim rzędzie siedzeń? Czuć tutaj naprawdę luksusową formę. Czuć tutaj segment premium oraz co najważniejsze, zobaczcie na te fotele. Fotele, które świetnie wyglądają, mają bardzo ładne przeszycia i naprawdę czuć tutaj wysoką jakość skóry. To jest naprawdę wysoki poziom premium. Dodatkowo fotele mają możliwość także masażu za pomocą 10 punktów takich poduszek, które są zamontowane w tych fotelach. Macie możliwość też tutaj skorzystania z 5 różnych trybów masażu oraz co najważniejsze, jest ten fotel sterowany w kilku dosłownie możliwych pozycjach, dzięki czemu możecie sobie odpowiednio także dopasować ten fotel dosłownie do Waszej postury i dodatkowo zapisać ustawienia za pomocą oczywiście komputera pokładowego. Prawy fotel ma pewną małą ciekawostkę. Ale co ważne, w przypadku tych foteli nie najważniejszy jest masaż. Ważny jest też prawy fotel dla Waszej Passenger Princess. Dzięki temu, że mamy tutaj bardzo ciekawą funkcję, za pomocą jednego przycisku możecie faktycznie go rozłożyć tak, niczym dosłownie w jakimś drogim, bardzo luksusowym samochodzie. Zobaczcie na to, że wyjeżdża mi podnóżek pod nogami oraz dodatkowo fotel się dosłownie pochyla. Dzięki temu ja mogę podróżować w naprawdę wyjątkowych, komfortowych warunkach. Ale zobaczcie na wnętrze. Dekory to jest coś naprawdę mocno zdumiewającego. Mamy tutaj prawdziwe drewno, pod którym czuć dosłownie słoje, połączone za pomocą takiej listwy delikatnie chromowanej, w której jest zatopione też oświetlenie ambientowe. Przed oczami kierowcy mamy też sporej wielkości kierownicę, dosłownie identyczną jak w przypadku innych produktów z tej marki, czyli Jayco oraz Omody, oraz wyświetlacz, który jest dosłownie zaczerpnięty z Jayco 7, czyli 10-25 cala, który jest naprawdę czytelny oraz wygodny w korzystaniu podczas jazdy. Przed oczami kierowcy mamy też sporej wielkości head-up display, prawie 15,6, to jest z różnymi informacjami wyświetlanymi faktycznie na szybie, a sama szyba jest także i podgrzewana. Dodatkowo na środku mamy dosyć dużej wielkości ekran, prawie 15,6 cala z najnowszym procesorem Qualcomma, który polepsza tutaj bardzo mocno responsywność. Jeśli chodzi o Android Auto i Apple CarPlay, występują obydwie formy, ciekawie, że w wersji bezprzewodowej, a żeby Wasz telefon nie miał problemów z ładowaniem, mamy też tutaj ładowarkę indukcyjną na dosłownie jeden telefon o maksymalnej mocy 50 W. Jest tutaj aktywne chłodzenie. Drugie miejsce na Wasz drugi telefon też po prawej stronie. Sterowanie klimatyzacją odbywa się typowo na ekranie. Mamy tutaj bardzo dużo różnych informacji. Mamy też sterowanie dwustrefową klimatyzacją z przodu. Mamy też dodatkowy jonizator powietrza, czyli tak zwany powiedzmy oczyszczacz oraz wszystkie możliwe tryby, włącznie także z trybem dla Waszego zwierzaka. W momencie, kiedy go zostawicie w kabinie, jednym przyciskiem możecie aktywować tryb zwierzaka, dzięki któremu będzie utrzymywana odpowiednia temperatura w momencie, kiedy zwierzak faktycznie pozostaje sam w samochodzie. Deska rozdzielcza na środku, wykończona naprawdę ze świetnych materiałów, 2 miejsca na kubeczki, dodatkowe przyciski związane z klimatyzacją, czy także z trybami elektrycznymi bądź hybrydowymi i duże pokrętło do zmiany trybów jazdy. No i podłokietnik, który wykończony jest naprawdę porządnie i także jest dodatkowo chłodzony oraz też z oświetleniem.
No i fotel pasażera, jak to w przypadku chińskich samochodów, bardzo często możecie regulować właśnie z pozycji kierowcy, czy także z tylnej pozycji. Chery chwali się też tutaj dodatkowo 35 materiałami wygłuszeniowymi, które faktycznie są zastosowane w tym samochodzie, ale oprócz samych materiałów wygłuszeniowych jest tutaj zastosowany 14-głośnikowy system Sony, który faktycznie gra naprawdę bardzo przyjemnie. Dodatkowe 2 głośniki zlokalizowane tutaj właśnie w zagłówku kierowcy pozwalają odpowiednio słyszeć komunikaty z nawigacji, czy rozmawiać w formie bezprzewodowego połączenia właśnie za pomocą tych głośników przy naszych uszach, ale co najważniejsze, jest tutaj zastosowany także system ANC, dzięki czemu w kabinie faktycznie jest o wiele lepsza izolacja względem innych samochodów. I tak oto, moi drodzy, w skrócie wygląda najnowsze Tiggo 9. Co prawda nie mogę jeszcze pojeździć tym samochodem, ale wrażenia dosłownie z postoju robi bardzo piorunujące. Robi w szczególności technologią, możliwościami personalizacji, bardzo ciekawym wykończeniem premium w środku oraz co najważniejsze układem hybrydowym, który po pierwsze ma bardzo dużą moc oraz dosłownie wiem w przypadku na przykład Omody 9, że jest bardzo mocno oszczędnym układem. Połączonym z dosyć dużym zbiornikiem paliwa da Wam naprawdę spore oszczędności i duży zasięg w jeździe codziennej, a dodatkowo jeszcze napęd elektryczny. I uwaga! To wszystko będzie kosztować 209 tysięcy złotych i to naprawdę nie jest wygórowana cena, jak za samochód, który jest 7-osobowy, ma dużą personalizację oraz co najważniejsze jest wykończony typowo premium. Więc na to naprawdę warto czekać i zobaczymy faktycznie, jak te samochody będą jeździć, ale zapowiadają się naprawdę dosyć ciekawie. I tak oto, moi drodzy, wygląda najnowsze Tiggo 9. Bardzo ciekawy samochód za rozsądne pieniądze oraz co najważniejsze, świetnie wyglądający. A ja co? Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału z tej statycznej prezentacji. Jak samochody przyjadą już i będą możliwe do jazd, oczywiście nie omieszkam także sprawdzić ich w praktyce. Więc co? Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli jesteś nowy, nie zapomnij o subskrypcji, a my widzimy się w kolejnym Motookiem.